freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o evencie Bonfire Gathering. Wypadałoby, żebyście już dostali troszeczkę więcej informacji, jak to u nas wygląda, ponieważ no nie będę ukrywał, troszeczkę się pozmieniało w całym tym evencie. Nie wiem, czy dostaliście wiadomość, ale ci, co nie dostali, a byli zapisani u Snowa, no to tam macie wiadomość bezpośrednią, co się zmieniło i jak to wygląda, no i czekamy na waszą ostateczną decyzję. Chociaż z tego, co zauważyłem, bardzo fajnie to przyjęliście, bo uważam, że to, co Lilith zrobiła bardzo słaby sposób, ale może zacznijmy od początku. Jak dobrze wiecie, Snow jakiś czas temu no, zgłosił się do takiego organizowania Bonfire Gathering, czyli takiego spotkania przy ognisku, jak to się tam mniej więcej nazywało, ale ogólnie, żebyśmy się mogli spotkać, zrobić pierwszy taki własny zlot w Polsce. Jak wiecie, jest to Warszawa 29 czerwca. Dziś koło godziny 17 będziemy się spotykać. Osoby, które potwierdziły i tam Snow pomału zamyka tą listę, dostaną wszelkie informacje, gdzie dokładnie się spotkamy. Już kombinujemy, jakie to tam lokale mamy w opcji, ale to też się właśnie wiąże z sytuacją, która Lilith ostatnio po prostu zrobiła nam trochę na przekór, bo jak wiecie, miało być tak, że no byliśmy dogadani z nimi dużo wcześniej, bardziej Snow był dogadany z nimi, że no oni nam tam od osoby sponsorują to $100 na głowę i po prostu bawimy się i jakby tak powiedzieć przy ich gadżetach reklamujemy troszeczkę ich, jakby tak powiedzieć, tą całą, ten cały event. No niestety troszeczkę tam się u nich pozmieniało, jak to Azjaci mają różne swoje tam dziwne podejścia. No i powiem wam szczerze, że ja też się troszeczkę wkurzyłem, bo nie będę ukrywał, dla mnie to, co zrobiła Lilith w tym momencie, to po prostu to było takie totalne olanie i pójście po najmniejszej linii oporu, tak żebyśmy, jakby tak powiedzieć, nie wiem, ja to w pewnym momencie odczułem tak, jakby nas chcieli zniechęcić do tego, ale wróćmy ogólnie może do meritum, bo wam opowiadam naokoło. Mieliśmy te dostać $100 na każdą osobę. No i tak mieliśmy już wcześniej, się pytaliśmy, czy możemy właśnie zrobić tak, że wcześniej dostaną fakturę, jakby tak powiedzieć, proformę od lokalu, z którym dogadamy wszelkie szczegóły. Oni wyślą w wersji angielskiej wcześniej, żeby oni mogli się rozliczyć z tym lokalem, żebyśmy my jako goście i organizatorzy mogli przyjechać dużo wcześniej, tak, razem z wami i po prostu, wiecie, przyjeżdżamy na gotowo, rozstawiamy tylko jej gadżety, przepraszam, Lilith gadżety, rozstawiamy i tam rozmawiamy, ogólnie robimy cały event, wysyłamy potem im te zdjęcia, to jest jakby dla nich też taka informacja zwrotna, że no nie polecieliśmy w kulki, że jest wszystko ok, nawet myśleliśmy o tym, żeby tam jakiś kontrakt był podpisany, wiesz, na takiej zasadzie, że no, że my się deklarujemy, że coś takiego będzie zorganizowane, że wszystko będzie ok i dobrze to po prostu poprowadzone. Lecz no, jakieś parę dni temu zaczęły być pierwsze problemy. Jedna z osób, która prowadzi ten cały content, nie będę tutaj mówił po nikach, bo to na razie nie ma sensu, żeby tak iść na jakąś bardzo wielką wojnę, ale po prostu chodzi o to, żeby pokazać wam, że robią coś i nie do końca jest tak, jak to powinno wyglądać. Ogólnie Lilith zaczęła w pewnym momencie robić podgórkę, tak, że chcieli, żebyśmy bardziej w sumie, żeby Snow, bo on był głównym organizatorem tego, czy jest głównym organizatorem, żeby on pokrył wszystkie koszta, a oni mu do miesiąca to zwrócą. Ja się zastanawiałem, kurde, jak do miesiąca? Rozmawiałem nawet sam z jednym z graczy, który też tam dość działa biznesowo z Chińczykami. Przelewy przeważnie 2-3 dni i po prostu są wysyłane na konto. Jest wszystko, wiecie, fajnie ogarnięte i nie trzeba kombinować dużo, nie?
A oni może do miesiąca wyślą pieniądze, jak tam wyślą, będą wysłane pewnie jakieś potwierdzenia z faktur, jak to zostało obliczone i tak dalej. To też jest dla mnie dziwne, bo to knajpa ma nam wystawić w dolarach. Jak wiecie, przeliczniki są różne, kiedy dostajecie na przykład rozpiskę, powiedzmy tam za talerzyk, powiedzmy do $100, czyli to tam powiedzmy 300 parę złotych by wchodziło na osobę, a wysyła się to faktura, a oni po miesiącu, nie wiem, kurs spadnie i ci wyślą mniej hajsu? Nie wiem, ja w ogóle, lub też wyślą ci, nie wiem, w jakiejś innej walucie. Dla mnie ogólnie to było samo top tak pokręcone, że jak ja to czytałem, to naprawdę ja od początku, jak rozmawialiśmy z prywatnie też ze Stołem, to ja powiedziałem mu, nie pakuj się w to, w taki, bo nie wiadomo, czy te pieniądze zyskasz. Powiem wam szczerze, że to co oni tam zaczęli tak kombinować, to bardzo zostawiło taki niesmak. Dali jeszcze w pewnym momencie taką propozycję, że podzielić to 50/50, żeby połowę pokrył Snow, połowę oni mu przeleją, ale to też, że do miesiąca przeleją, potem dostanie resztę po evencie. To jest w ogóle dla mnie, to w ogóle ta ich podejście do sytuacji, totalna abstrakcja. Do tego dochodzi jeszcze temat, że oni mówią tego typu rzeczy związane z tym, że dla nich to tak nie do końca ten event, który oni, jakby tak wiecie, po Twitterze, po YouTubie, wszędzie rozsiewali informacje, że coś takiego robią dla graczy, że dla nich to nie jest, jakby tak powiedzieć, taka reklama, nie? Że oni to nie traktują jako marketing reklamowy, oni to traktują po prostu jak taką możliwość dla graczy. Ja mówię, kurde, no to po co wyście to o tym trąbili wcześniej, jak wy nie traktujecie tego jako marketing, gdzie chcecie wysyłać jakieś tam swoje gadżety i to nie dla graczy, jakby tak personalnie, żeby dla nich, żeby każdy dostał na wstępie tam po jakiś fajny gadżecie od nich, tylko żeby, wiecie, porozstawiać wszystkie rzeczy, że to jest Rise of Kingdoms, plakaty. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcie z 2975, ale oni tak mieli i to o tym wrócimy do tego, a propos 2975 i ich, jakby tak powiedzieć, spotkania. I tak się stawiałem, te sami sobie troszeczkę przeczą, nie? No i powiem wam, że skończyło się na tym, że no musieliśmy postawić ludzi troszeczkę przed innym wyborem, niż się na początku deklarowali. Po prostu tutaj w tym momencie wygląda to tak, że na 3 propozycje, które Snow im dał, wybrali sobie po prostu taką najłatwiejszą dla nich, najłatwiejsze takie rozwiązanie dla nich, ponieważ stwierdzili, że no w sumie jeżeli tam my wyślemy, jeżeli oni wyślą gadżety, a my sobie za to wszystko, wiecie, zapłacimy w swoim zakresie, no to chyba będzie nawet fajniej, tak? Ja to tak odebrałem, że jak przeczytałem te właśnie ich podejście do tej sytuacji, no to tak wyglądało, że tak, zapłaćcie sobie, my wam wyślemy gadżety, wy nam wyślecie jakieś, dzięki temu tam parę zdjęć, a oni pewnie to wykorzystają marketingowo albo po prostu wrzucą gdzieś to na pewno w neta. Nie chce mi się wierzyć, że to w lipcu się gdzieś nie pojawi na Twitterze albo na Rise of Kingdoms, gdzie żeby się pochwalili, że taki event został zorganizowany, ale nikt nie powie, w jaki sposób został zorganizowany, jak to zostało troszeczkę poprowadzone bardzo słabo w ich w ogóle jak zacząłem tam czytać wytłumaczenia dotyczące tego, że ich firma bardzo podchodzi rygorystycznie do działu finansów, czyli wiecie, jeżeli chodzi o finansowanie takich tych eventów, ja to też tak zrozumiałem, jak czytaliśmy. Nie mogę wam pokazywać tych wpisów, bo uważam, że to nie ma sensu, żeby wychodziło to na światło dzienne, ale uwierzcie mi, i że nawet jeżeli ludzie, którzy będą na spotkaniu, pewnie o tym też będziecie pewnie nas pytać, to pewnie wam też powiemy mniej więcej jeszcze dokładnie, jak to wyglądało, ale powiem wam, że ja się poczułem, że jeżeli firma ma problem z wysłaniem $5000, taka firma, na taki event i twierdzi, że to dla nich nie jest marketing i nie będą mieli teraz jakichś profitów, żeby zachęcić ludzi do ich gry i że dzięki nim też się ludzie mogą spotkać, to dla mnie, to dla mnie w tym momencie oni spadają bardzo nisko w hierarchii w jakichś dobrych firmie.
tym momencie Lilith dla mnie to nie jest jakaś tam... Przypuszczam, że dla was w większości nigdy nie była, ale ogólnie zawsze myślałem, że to jest jakaś firma w Azji, która naprawdę tym bardziej, wiesz, wiecie, grałem z Azjatami i dużo ludzi ich bardzo tam szanuje w Azji, najbardziej Wietnamczycy i bardzo oni uważają, że to jest bardzo dobra firma, top, nie? I wiecie, no... Dla mnie to nie, bo powiem dla przykładu, jak był zlot z World of Warcraft Blizzarda, wiem, że zawsze o tym coś tam wspominam z WoWa, ale dla przykładu, może to nie są jakby tak porównujące firmy, jeżeli chodzi o jakąś tam skalę, ale w sumie z drugiej strony, no Lilith czy Rise of Kingdoms jest bardzo popularne w Azji, tak samo jak World of Warcraft był w Ameryce czy też w Europie, ale finansowo te firmy przypuszczam, że nie stoją, zwłaszcza w tym momencie, jeżeli chodzi o Blizzarda, jakoś strasznie od siebie daleko, ale totalnie inne podejście, wiecie, do sprawy. Był event, wysyłało się im właśnie informacje, gdzie będzie organizowane, wszystko anglojęzycznie, wysyłało się faktury, wszystko działaliśmy na takiej zasadzie, że działaliśmy z nimi jakby online. Oni to wszystko płacili, ty jechałaś na miejsce na 2 dni, bo to były 2-dniowe, poimprezowałeś, wysłałeś zdjęcia, dostałeś fakt, że było, mi się zdaje, że było mniej gadżetów niż to Rise of Kingdoms wysyła, czy już wysłało. To ogólnie atmosfera i same zorganizowanie było totalnie na innym poziomie. To był poziom top. Może też dlatego, że to, wiecie, wtedy we Francji była ta jedna z głównych siedzib, więc wszystko szło do Francji, czy głównych siedzib w Europie, więc wysyłało się im to do Francji wszelkie takie informacje, ale dla mnie to było naprawdę tak poryte. Zresztą jak widzę, jak niektóre firmy organizują, nie wiem, macie IM w Katowicach, macie Pyrkony lub inne w Polsce, to jest organizowane, gdzie to dużo wcześniej te firmy zagraniczne opłacają, dostają wcześniej fakturę, żeby to takie eventy były organizowane. Wiadomo, nie będę porównywał spotkania przy kominku do IM-u, oczywiście, że nie, ale chodzi mi bardziej o to, że podejście firmy do sprawy finansowych, nie? Jeżeli ktoś mi mówi, że ma rygorystyczne podejście do spraw finansowych, jest ich pracownikiem, to ja się zastanawiam, to co wy tam musicie mieć, nie wiem, przy wypłatach, nie? Jeżeli was tak rozliczają dokładnie, czy jeżeli was też tak będą rozliczać dokładnie, nie? No, nieważne. Ja ogólnie stwierdziłem, że Lilith bardzo, bardzo słabo to rozwiązała. Ja byłem w pewnym momencie już tak zniechęcony i mówiłem tam Snowowi, że jeżeli to tak jeszcze wyjdzie, że ludzie zrezygnują w takiej większej ilości i powiedzą, że słuchajcie, no nie gramy, znaczy nie, no to nie przyjedziemy, no bo liczyliśmy, że Lilith to ogarnie pieniężnie tak i naprawdę nam się ta grupa zmniejszy bardzo. No, ja w pewnym momencie mówię, słuchaj, to chyba ten pierwszy pomysł, który mieliśmy, żeby zrobić spotkanie na Śląsku, kto może to przyjeżdża do pubu, napijemy się piwo, zbijemy piątkę, pogadamy, poimprezujemy. Ja myślałem, że to jest nawet lepszym rozwiązaniem, wiecie, w pewnym momencie, no ale sądząc po tym, co tam zaczęliście pisać, widziałem, że naprawdę dużo ludzi jednak nie zważa na to, że Lilith nas tak troszeczkę no, zrobiła w konia, no to wielkie szapoba, że nie odpuszczacie i że chcecie to popchać. Naprawdę bardzo fajnie, bo to pokazuje, że no, nie dla każdego są ważne pieniądze. Tym bardziej, że nie będę ukrywał, wiecie, my to po części robimy za darmo, głównie Snow, on to wszystko organizuje, my tylko tam z Fuerte pomagamy, ale gdziekolwiek, jak byłem na jakichś właśnie eventach związanych z różnymi grami lub też spotkaniach, organizator od firmy miał zapłacone pieniądze, a tutaj jak pewnie wiecie, bo Snow o tym też mówił, dostanie 10k rubinów, nie? Dla mnie to jest ogólnie totalną już abstrakcją, że jeszcze taka firma tak nagradza ludzi, którzy chcą dla nich coś zorganizować, bo to, że spotkamy się z innymi graczami, to jest jedno, ale to, że wyjdzie tak, jak wyjdzie dla nich, to z pożytkiem przypuszczam, to jest drugie. Najbardziej mnie rozbawiła jeszcze jedna sytuacja, którą się dowiedziałem w międzyczasie, bo 2975 organizowało swoje spotkanie parę tygodni przed ogłoszeniem Bonfire Event Gathering i oni na zdjęciu, które widziałem, co mi tam jeden z znajomych podesłał, oni tam mieli już logo z plakatem, gdzie jeden z gości z tyłu trzymał Bonfire.
Powiem wam, że już tam było Boomfire, nie? Już było ten. Jak z nim pisałem, tam podpytałem trochę, to ogólnie z tego, co mi powiedział, że z tego, co on wie i z tego, co tam rozmawiał z tym, co organizował u nich, to oni dostali właśnie, wcześniej byli rozliczeni, w sensie i knajpa tam wszystko, gdzie organizowali tą całą posiadówę, wysłali fakturki, wysłali wcześniej informacje, Lili to płaciła, oni się spotkali i o niczym innym nie myśleli, jak niektórzy o jakimś noclegu i tyle. Ja byłem w szoku. Znaczy, z drugiej strony poszukałem, zrozumiałem to, że no w Azji to może inaczej, bo to są takie rzeczy, ale jest straszna, duża różnorodność pod względem właśnie podejścia Lili do, moim zdaniem, do Europejczyków, a do Azjatów, nie? Im to chyba by, nie wiem, nieba uchylili, nie? Ale naprawdę, jak to powiem wam, że troszeczkę przegrzebałem i zacząłem tam szukać i się dowiadywać troszeczkę więcej na te tematy, no to powiem wam, że ja byłem strasznie zawiedziony, nie? No, nie powinno tak wyglądać, że taka firma robi sobie z nas takie jaja, nie? Bo ja to uważam, że zrobili sobie po prostu z nas jaja i polecieli po najniższej linii oporu. Wiem, że niektórzy tam będą patrzeć inaczej na to też, bo niby Lili tam zaznaczyła, że osoba, która to organizuje, zobowiązuje się tam, jakby tak powiedzieć, do wszelakich niby opłat i tak dalej. Okej, ale tam nie było nigdzie, nie ma powiedziane do tego, że on się zobowiązuje do tego, że on ma zasponsorować wartość, którą oni podali, bo oni tu podają $100, a wcześniej tego nie było w żadnym tym podawane. Dopiero to później dostało przecież informację, że to jest $100 na głowę. No to przeliczcie sobie 50 razy 100. 5 dla 50 osób po $100, nie? No to są już naprawdę big ceny, a nie masz pewności, że oni to ci na pewno oddadzą. Nawet jak podpiszesz kontrakt, to jest firma zagraniczna i ściągaj potem od nich pieniądze, co zainwestujesz, nie? To jest niby taka firma, a jak pójdziesz z nimi na noże, no to wiecie, jak to jest, nie? Więc niby Bonfire Gathering bardzo fajny event, ale to chyba, nie wiem, to jest myślą dla graczy, którzy no mają w planach, jakby tak powiedzieć, no mają w planach chyba, nie wiem, wywalić swoje pieniądze, są bardzo kasiaści, albo nie wiem, mają jakiś bar, pub i restaurację, oni jeszcze za tym, wiecie, zarobią, nie? No bo jeżeli ktoś ma pub, restaurację, on będzie organizował to nie chce mi się wierzyć, że on by na tym na jakichś pieniążków dobrych nie zarobił, więc na pewno by to dał radę sobie jakoś ogarnąć jeszcze i on by poczekał wtedy nawet na ten miesiąc, na te pieniądze, naprawdę, pewnie by poczekał. No ale no widzicie, no tak wyszło, więc mam nadzieję, że ci ludzie, którzy się zdeklarowali, to dalej będziecie chcieli w to iść i dalej będziemy się mogli zobaczyć na tym evencie, a to spotkaniu, więc no pozostaje mi tylko czekać na 29 czerwca. Jeszcze wam, jak już to gramy wszystko na 100%, to wam powiemy, w jakim to będzie miejscu. No i też będziecie mogli sobie przejrzeć, jak tam najbliższe, jak to wygląda z noclegami. My ze Stołem też będziemy szukać jakiegoś noclegu, żeby móc na następny dzień jeszcze się na przykład z wami chwilę spotkać i zbić pionę i będziemy po prostu się rozjeżdżać do domów. Ale no chciałem, tak się zastanawiałem długo, czy nagrać wam o tym film. Rozmawiałem ostatnio właśnie też ze Snowem o tym, ale stwierdziliśmy, że warto jest, żebyście poznali też, jak to wygląda od zewnątrz, od wewnątrz, cała sytuacja i pomysły Lili na te eventy, bo no wygląda to średnio, nie? Wygląda to bardzo średnio, więc tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie mój kanał, czy przez cały czas subujemy, wyświetlenia rosną, pchajmy to przez cały czas do przodu and zobaczenia, trzymajcie się, hej!